Dzień dobry kochani, wybiła 9. Witamy ponownie w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Dzisiaj szykuje się całkiem fajny program. Będziemy opowiadali o Federalnej Służbie Komorniczej, która znów podaje zatrważające dane. Później opowiemy o tym, czy Dania zablokuje rosyjskie tankowce. Potem o etykietowaniu podróbek, w sensie produktów, aby uniknąć podróbek. Później opowiemy o tym, czy wprowadzi się więcej kredytów preferencyjnych dla obywateli. Następnie o nagromadzonych kontenerach z Chin, które zostają w Rosji i nie ma co z nimi zrobić, i czy wprowadzi się kontenery jednorazowe, aby temu problemowi zapobiec. Ja serdecznie zapraszam do komentowania, do lajkowania, do podawania dalej. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli rosnąć w subskrypcję. Kto jeszcze nie subskrybuje, prosimy o wciśnięcie tego przycisku, gdyż planujemy dojść do 100 000. Nie tak jak Krzysiu Stanowski, któremu wybiło 400, nie wypuścił żadnego filmu. My wypuściliśmy prawie 300. No i słabo. Więc... I nie wybiło nam. I nie wybiło, więc bardzo, bardzo serdecznie prosimy. I ogłoszenie. Jutro o 18:00 spotkanie dla fanów. Na żywo odpowiadamy na wszystkie pytania. Więc zapraszamy, jeżeli ktoś ma wolne popołudnie, będziemy. I chce się dowiedzieć na temat Kremlinki, na temat nas, czy na temat Rosji, czy na temat jeszcze jakiś inny. Tak. Wszystkie pytania dozwolone. Na niektóre pozwolimy sobie nie odpowiedzieć. A teraz zaczynamy od paska. Od paska, co się dzieje, jeżeli chodzi o rosyjską pogodę? Bez zmian. A jeżeli chodzi o rosyjski parkiet? No tutaj mamy dosyć duże zmiany. Cały czas mamy korektę, jeżeli chodzi o waluty. No i mamy to, co mówiliśmy wczoraj, przebite 90, jeżeli chodzi o kurs dolar-rubel. W tym momencie 89,26, jeżeli chodzi o euro 96. Chyba najlepiej trzyma się chiński yuan. Natomiast jeżeli chodzi o Uralsa, no to mamy okolice 70 dolarów. Natomiast ponieważ dzisiaj Brent znowu spada, no więc znowuż będziemy mieli poniżej 70 jutro. Wszystko na to wskazuje. Paweł, to znowu jakąś wieszczy katastrofę, bo ropa spada, rubel rośnie, no to przecież mniejsze wpływy do budżetu się szykują. Jeszcze trzeba było wrócić do tłumika. Od jakiegoś czasu tutaj powtarzamy, że ten rubel jest oderwany, a po wprowadzeniu komisarzy walutowych, no już zupełnie, tak, no to wszystko się rozregulowało. Rząd też się zaczyna martwić faktycznie, bo on chciał, żeby ten rubel był po 92 w pierwszym kwartale, a teraz już jest poniżej 90, a więc zbyt optymistycznie, tak, ten rynek zareagował i oni się troszeczkę martwią, tak, tą korektą. Już się mówi, żeby poluzować, jeżeli chodzi o eksporterów, te obostrzenia. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijać. A teraz przechodzimy, słuchajcie, przygotowaliśmy troszeczkę krótkich informacji, ja zacznę. Izraelskie banki zaczęły ograniczać transakcje na rachunkach z papierami wartościowymi Rosjan, nawet jeżeli posiadają izraelski paszport. Ciekawe. Załęski za to odmówił zamrożenia wojny z Rosją, dopóki Moskwa nie uzna integralności terytorialnej Ukrainy. I teraz dosyć ważny sondaż. 48% Rosjan opowiada się za przejściem do rozmów pokojowych, a 39% popiera kontynuację działań w Ukrainie. I tu taki drobny szczegół. Ci popierający to najczęściej emeryci. Natomiast szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak omówił z przedstawicielami Kongresu USA szczegóły konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów i przejęcia ich przez Ukrainę, czyli dzieje w tych zakulisowych rozmowach. Temat nie został podrzucony, tylko jest dopracowywany. Słuchajcie, dosyć ciekawa informacja. Okazuje się, że po tym jak z Kazachstanu Rosjanie zaczęli wyjeżdżać, Rosjanie masowo opuszczają Turcję. Już w tym momencie 17 000 osób opuściło samą Antalię w ciągu 4 miesięcy. Jeżeli chcieli...
Jeżeli byście chcieli jakieś szczegóły, to dajcie znać w komentarzach, to na jutro postaramy się przygotować szerszy opis tego. No, myślę, że fajny temat. Cudzoziemcy przybywający do Moskwy zaczęli być przesłuchiwani i przeszukiwani w urzędach celnych. Brawo. Tak. A Wasylij Bieriezucki, były obrońca CSKA Moskwa i reprezentacji Rosji, wezwał rosyjskich sportowców do wyjazdu za granicę w celu rozwoju kariery. Okej. Śledztwo w sprawie byłego ministra obrony DRL Igora Stryłkowa, czyli Girkina naszego piwniczanego, zostało zakończone i przekazane prokuraturze do zatwierdzenia. Rosstat podał wzrost PKB w Rosji w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Podaje, że wyniesie 5,5%. Jaki sukces jest. 5,5 to chyba w Europie nie ma w tym roku. Więc brawo Rosja. Za trzeci? Nie. Co? No nie. No. Rząd Litwy uzupełnił krajową listę towarów podwójnego zastosowania, których transport lądowy przez Litwę jest zabroniony. Lista obejmuje teraz centra obróbcze, tokarki, wiertła, wytaczarki, frezarki, gwintownice, media optyczne i półprzewodnikowe, dwutlenek litu, ogniwa i akumulatory manganowe, pojazdy towarowe i barometry. Czyli nie będzie można z Rosji tej dużej przewieźć do Kaliningradu, tak? Rozumiem? Tak. No, okej. Tak. Super. Amerykańskie myśliwce F-16, które mają trafić na Ukrainę, będą naprawiane w Europie, a dokładnie w Polsce. Tak powiedział zastępca sekretarza obrony USA Bill LaPlante. No i tutaj możemy się spodziewać, że to już będzie niedługo, bo pierwsze myśliwce trafiły do Rumunii. No i teraz czekamy chyba, aż nastąpi odpowiedni transfer. Natomiast kiedy? Nie wiemy. Natomiast w obwodzie moskiewskim formowana jest elitarna jednostka ponad 2000 ochotników, która ma zostać wysłana do strefy wojny. Każdy z jej uczestników otrzyma wypłatę w wysokości 1 miliona rubli. To są jacyś straceńcy, Paweł. Jak brzmi elitarna i 1 milion rubli wypłaty, to tam coś grubego musi być, że oni są chyba już przygotowani na śmierć. Bo to tak bardzo zachęcające jest. Tak, bo to ma być wśród, no tam, że tak powiem, oni chcą sobie poprawić te jednostki. Ona ma być jeszcze bardziej elitarna niż te jednostki specnazu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast mamy informację z Rady Federacji Rosji i wypowiedź pani Margarity Pawłowej, która powiedziała, że władze powinny zaangażować się w duchową i moralną edukację dziewcząt i kobiet, aby wyciągnąć Rosję z dołka demograficznego. Trzeba ją nastawić nie na edukację, ale na posiadanie dzieci. No i jak jesteśmy przy rosyjskich kobietach, to ty masz pierwszą informację dotyczącą Federalnej Służby Komorniczej. Tak, jeżeli będą posiadać dzieci, to pojawi im się problem z wychowaniem tych dzieci, a nawet utrzymaniem mieszkania, gdyż według danych Federalnej Służby Komorniczej na początku 4. kwartału tego roku liczba osób zadłużonych za usługi mieszkaniowe i komunalne w Rosji wynosiła niemal 8 milionów ludzi. Wobec tych obywateli wszczęto już postępowania windykacyjne, a Federalna Służba Komornicza zauważyła, że w porównaniu z zeszłym rokiem wskaźnik pozostaje niezmieniony i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Natomiast nie wspomniano, że powinno jednak ubyć kilkaset tysięcy tych dłużników, gdyż pojechali na front, więc wygląda to ciekawie. Według Rossstatu tylko w pierwszym kwartale zadłużenie Rosjan za mieszkania i usługi komunalne osiągnęło prawie 900 miliardów rubli, czyli około 10 miliardów dolarów. Z badań Frontu Ludowego wynika, że niemal 10% Rosjan ma zaległości w opłatach za mieszkania i usługi komunalne.
Jednocześnie według Krajowego Kongresu Mieszkaniowego podobna liczba właścicieli nie płaci w terminie rachunków za media, czyli prąd, wodę, gaz. Te liczby mniej więcej się pokrywają z informacjami o zadłużeniu Rosjan i rosnącą niespłacalnością kredytów. Można więc przypuszczać, że mamy tu do czynienia z milionami ludzi, którzy w tej spirali zadłużenia są już na samym końcu, czyli przerobili banki, przerobili instytucje parabankowe i nie są już też w stanie płacić za media ani za czynsz. Przedstawiciele spółek zarządzających mieszkaniami uważają, że zgodnie z prawem bardzo trudno jest postępować z osobami niewykonującymi zobowiązań płatniczych. Emela Kamnewa z jednej z takich firm stwierdziła, że ściągalność długów jest realna tylko w przypadku przyzwoitych najemców. Tych nieprzyzwoitych, czyli bez żadnych dochodów i z zadłużeniami, nie ma jak wyegzekwować od nich te zadłużenie. I mam dla Was taką mega ciekawostkę. W nowych budynkach firmy mieszkaniowe ograniczają dostęp do mieszkań dla dłużników, natomiast projektanci muszą brać pod uwagę, że około 80-85% dłużników twierdzi, że spadek realnych dochodów i trudności życiowe są głównymi przyczynami długów związanych z mieszkaniem. Mieszkania więc należy dostosowywać do realnych możliwości finansowych Rosjan. Czyli projektując w tym momencie budynki, muszą tworzyć mieszkania mniejsze, gdyż średnie możliwości Rosjan w tym momencie spadają. Dodatkowo, kolejna ciekawostka, zdaniem ekspertów istnieją również obywatele, którzy celowo unikają płacenia rachunków za media i czynsz, ponieważ pożyczają w ten sposób pieniądze od spółki zarządzającej, ale bez odsetek. Czyli mają taką mikrą pożyczkę jak w parabanku, tylko że na czynszu, co też jest ciekawostką, nigdy bym na to nie wpadł. Masz coś do dodania, Paweł? Nie, chciałbym przejść do informacji dotyczącej, bo wydaje mi się, że ona jest dla dzisiejszego przeglądu istotna. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Natomiast zapowiedź, no właśnie, o co chodzi. Czy Dania zablokuje rosyjskie tankowce? Dzięki, Chris. Dzięki, Chris. Unia Europejska w najbliższych dniach poinstruuje Danię, aby skontrolowała i zablokowała tankowce z rosyjską ropą przepływającą przez jej wody. Mówimy o tankowcach przepływających przez duńskie cieśniny bez zachodniego ubezpieczenia. A żeby było to zachodnie ubezpieczenie, no to musi być sprzedaż poniżej limitu $60, czyli tego price capu. I ta inicjatywa pojawiła się, o niej się mówiono od jakiegoś czasu i uznawano ją za taką dosyć mocną akcję. Natomiast do tej pory Duńczycy się sprzeciwiali. Natomiast w tym momencie unijni urzędnicy w końcu przyznali, że prawie żadna z dostaw ropy drogą morską w październiku nie została zrealizowana poniżej price capu i zachodni urzędnicy uważają, że wymóg odpowiedniego ubezpieczenia statków będzie uzasadniony, ponieważ wiele dostaw rosyjskiej ropy odbywa się na flocie cienia, dosyć starych statkach, które mają zwiększone ryzyko awarii, wycieku i tak dalej. A przypomnijmy, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza zawiera przepisy zezwalające na postępowanie sądowe, w tym zatrzymanie statku, gdy istnieje poważne, obiektywne ryzyko uszkodzenia obszarów przybrzeżnych. No tutaj, jeżeli nie byłoby ubezpieczenia, stary statek, to jak najbardziej coś takiego jest realne. Nie wiadomo, jak zachowa się do końca Kopenhaga, bo o ile się zgodzili, że coś takiego będą wykonywać, natomiast rzecznik duńskiego dowództwa obrony już się martwi, ponieważ powiedział, że do tej pory nie sprawdzali dokumentów ani statków przepływających przez cieśniny i nie wiedzą, co się stanie, jeżeli statek odmówi zatrzymania się, a trzeba się z tym liczyć, bo pamiętajmy, jeżeli chodzi o Primorsk i tą drogę przez Europę, o ile statki omijają Europę i nie zawijają do europejskich statków te tankowce, to przepływają prawie wszystkie przez te duńskie cieśniny.
No i to by było odcięcie w tym momencie jednego ze szlaków dostaw rosyjskiej ropy. Jeżeli Tego to chyba byłoby najważniejszego, co Paweł? Bo to szlaki wiesz europejskie co, chyba przez są Morze takie. Czarne i przez tureckie cieśniny tak samo jest istotna, więc bym to traktował Porównywalne. jako Okay. porównywalne, tak. Ale co zrobić? Zatopić. Tam Bałtyk i tak jest brudny. To tam. A już nie będą puszczali statków tutaj. Zobaczymy jak to będzie. Jakoś Turcy nie mieli tego problemu i kontrolowali, Rosjanie się zatrzymywali i myślę, że tutaj Duńczycy niepotrzebnie się martwią. No ale oczywiście teoretycznie możemy sobie wyobrazić taką sytuację. Zatopić. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Komunizm zazwyczaj dzielnie zwalczał problemy, które sam tworzył. Tu mamy podobną historię. Centrum Rozwoju Zaawansowanych Technologii, będące w 50% własnością holdingu USM Alishera Usmanowa, otrzymało dodatkowe uprawnienia do etykietowania towarów w Rosji. Rząd rozszerzył listę produktów przemysłu lekkiego, które podlegają obowiązkowemu oznakowaniu i zaczynać się ten termin będzie od 1 kwietnia przyszłego roku i dochodzą do tej listy marynarki, dresy i garnitury męskie, a także sukienki, szaliki, kombinezony narciarskie i inne artykuły odzieżowe. Rząd argumentuje, że to działanie pomaga zwalczyć rozpowszechnianie się produktów niskiej jakości i podróbek, a za pomocą systemu etykietowania Honest Sign będzie można temu zapobiec. Tu mamy taki kolejny przykład z angielskiego nazewnictwa włodarzy Rosji, którzy tak Zachodu nienawidzą ponoć. Lista produktów podlegających oznakowaniu będzie się ciągle rozszerzać, a od 1 września przyszłego roku będzie obejmować również żywność w puszkach. Niektóre grupy branżowe co prawda wyraziły sprzeciw, argumentując, że koszty administracyjne i trudności dla przedsiębiorstw i klientów mogą przeważać nad korzyściami. Ale tak naprawdę to chyba nikt nie wierzy, że to ma na celu ochronę konsumentów lub ochronę przedsiębiorstw. Już Wam tłumaczę. Po pierwsze, ten, kto będzie produkował etykiety lub produkuje etykiety, właśnie zyskuje niesłychaną władzę i możliwości zarabiania. Etykietowanie pomaga zwalczać mniejsze biznesy, które próbowały się dorobić kosztem większych rybek w stawie. Większe rybki natomiast zatroszczyły się o to, aby staw był wypełniony ich etykietami. Alisher Usmanow to bardzo gruba rybka w tym zestawieniu, może nawet kiedyś najgrubsza. Miliarder według edycji magazynu Forbes z 2011 roku był najbogatszym człowiekiem w Rosji z fortuną szacowaną na ponad 18 miliardów dolarów i plasował się na 28 miejscu na liście najbogatszych ludzi na świecie. Obecnie według danych za rok 2023, jakie udało mi się znaleźć, jego majątek jest wyceniany na 14,5 miliarda dolarów. I taka właśnie osoba zyska w przyszłym roku całkiem nowe możliwości w Rosji. Jak myślicie, na kogo będzie grał? Na społeczeństwo i mały przemysł, czy na siebie? Chyba łatwo sobie odpowiedzieć na to pytanie. Masz coś, Paweł, do dodania w tej kwestii? Może na pewno na społeczeństwo będzie grał. O, w sumie już się dorobił swojego. No tak, patriotyczną postawę, tak jak większość oligarchów wykaże. Natomiast my sobie teraz powiemy na temat preferencyjnych kredytów, ponieważ rząd planuje przeznaczyć dodatkowe fundusze na wsparcie preferencyjnych programów hipotecznych i taką mamy zapowiedź premiera Misztustina. Według niego środki zostaną przeznaczone w ramach realizacji zapewnienia mieszkań mieszkańcom zarówno wsi, jak i mniejszych miejscowości. Mają na to przeznaczyć 95 miliardów, z czego 40 ponad miliardów rubli to są preferencyjne kredyty hipoteczne w nowych budynkach. Następne miliardy to są kredyty na Dalekim Wschodzie, następne to są kredyty dotyczące Arktyki.
Przypomnijmy również, że od 20 września rząd podniósł z 15 do 20% minimalny wkład własny dla pożyczek udzielanych w ramach tych preferencyjnych kredytów. W październiku bank centralny zaproponował podniesienie tego do 25%, rząd się nie zgodził. Sytuacja obecna, jeżeli chodzi o ten rynek, bardzo niepokoi bank centralny, który wypowiedział się przeciwko przedłużeniu programów kredytów hipotecznych w nowych budynkach. Mówiliśmy dlaczego, tam jest różnica pomiędzy rynkiem wtórnym a rynkiem pierwotnym, przekraczająca 50% na korzyść w cenie, na korzyść rynku pierwotnego, co stanowi olbrzymi problem. A jeszcze większy problem stanowi to, że mamy zapowiedź, że te kredyty preferencyjne mają być tylko do lipca 2024 roku. To jest jak gdyby naturalne, no bo wybory są w marcu, a więc po co kontynuować zbyt długo, żeby nie było tak, że w kwietniu... Jakiekolwiek plany socjalne. No to po co jak gdyby tutaj przedłużać to? I tutaj za tym się opowiada, żeby tego nie przedłużać bank centralny. A jeżeli chodzi o rząd, to są podzielone głosy. Natomiast ale Paweł, to nie jest jakaś duża kwota. To jest nie, to nie jest. Dodatkowo, to są dodatkowe. To nie jest tak, że oni przeznaczą i to jest całość. Nie, tam w tym momencie to chodzą biliony rubli. Natomiast w październiku 2023 mamy informacje na temat wskaźnika oddawania mieszkań do użytku. No i mamy spadek. I to duży spadek. Mamy spadek o 1/4, o 25%. Oddano mniej mieszkań niż w zeszłym roku, pomimo tej bańki na hipoteczny, na kredytach, tak, do tej pory, nie? Pamiętajmy, że mieliśmy... No tak, ale tak też budowali to na kredyt, a rosły stopy procentowe, więc nie ma jak się rozpędzić z inwestycjami, nie? Przechodzimy, że spadek ten wynika ze znacznego, i to jest najciekawsze, zmniejszenia miesięcznego oddawania do użytku budownictwa indywidualnego, bo tam mamy spadek o ponad 60%. I eksperci uważają, że ten trend się utrzyma ze względu na rosnącą skłonność, jak to oni nazwali, obywateli do oszczędzania na tle wzrostu głównej stopy procentowej. Znaczy, nikt rozsądny z tego to słownik można by było. Ja bym chciał kiedyś napisać książkę o samych nieszczęściach, używając komunikatów rosyjskich mediów. A to możesz do biblioteki pójść, wziąć te słowniki i czasopisma z tej ery socjalizmu w Polsce i nawet już będzie... Brzmi tak polsku, pozytywnie zawsze, nie? Bardzo będzie podobnie. Tak, to jest niesamowite. Rosnąca skłonność do oszczędzania. Słuchajcie, i ostatnia informacja, bardzo ciekawa. Mamy problem z kontenerami głównie z Chin, ponieważ nagromadzenie pustych kontenerów w regionie moskiewskim osiągnęło już jakiś absurd, a odesłanie ich do Chin obecnie jest niemożliwe lub za drogie. Skłoniło to uczestników rynku do nowego pomysłu, czyli zakupów kontenerów jednorazowego użytku. Schemat byłby tutaj następujący. W Chinach używany pojemnik kupowany byłby za około $1000 i w tym momencie byłoby to bardziej opłacalne, ponieważ i takie można kupić kontenery w takiej cenie, ponieważ odesłanie obecnie konteneru z Rosji do Chin trzeba zapłacić 1200-1400 za odesłanie, a te ceny rosną, i tworzy się też kolejka, bo nie tylko trzeba zapłacić, ale jeszcze trzeba czekać, a więc powstał pomysł, żeby używać jednorazowych. Operatorzy uważają ten pomysł za wykonalny i niektórzy zaczynają go testować. Jednak część uczestników rynku ostrzega, że jakość kontenerów jest na tyle niska, że będzie trudno nimi cokolwiek przewieźć, a samo podejście jest bardziej rozwiązaniem chwilowym niż długotrwałym. W związku z tym większość towarów może być przewożona z nich, natomiast będzie konieczne monitorowanie jakości tych kontenerów i tutaj część ekspertów mówi, że problem akumulacji pustych pojemników wymaga kompleksowego rozwiązania. Konieczne jest, aby właścicielom opłacało się zatrzymywać
porzucone kontenery, zatrzymywać porzucone kontenery i pozostawiać je w obrocie logistycznym. Ja mam Zobaczymy, rozwiązanie. jak to będzie. Ja mam rozwiązanie. Znaczy, oczywiście wiecie, z czego wynika, no bo w drugą stronę Rosjanie, bo jakby jeszcze mieli co wysyłać w drugą stronę, to nie byłoby problemu, tak? Natomiast ponieważ jest to jednostronny ruch, to znaczy jest coś sprowadzane z Chin, a potem do tych Chin to musi puste być wysyłane, no to jest dodatkowy koszt. Jeżeli Rosjanie mieliby możliwość wysyłki czegokolwiek w tych kontenerach, no tam ropy naftowej ani gazu nie zapakujemy do takiego konteneru, no i tu jest problem. Tu ludzie na czacie mnie prześcigli. Domy. 8 milionów ludzi ma komornika na czynsz. 8 milionów kontenerów zalega. Ludzi do kontenerów. Problem rozwiązany. Myślę, że te za $1000 te kontenery będą się nadawać? Nie wiem. To nie, no te takie wiesz, bardziej te profesjonalne, których się nie opłacało odsyłać, no to teraz mieszkania socjalne w kontenerach i 2 problemy rozwiązujesz. I nie musisz budować nowych mieszkań, bo eksmitujesz po prostu starych obywateli z mieszkań. Jeżeli chcecie, żeby Mateusz Lech został ministrem rosyjskiego rządu, piszcie. Mam miliony ciekawych pomysłów, na pewno będziecie zadowoleni. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy to wszystko. Serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia, zobaczenia. Cześć. Cześć.